Znajdujemy się przed kościołem parafii świętego Wojciecha, niemym świadkiem barbarzyństwa Niemców w czasie powstania warszawskiego. Umieszczenie jeńców czy ludności cywilnej w stodołach, różnych budynkach, a następnie palenie żywcem to jedna z najstarszych metod znanych nam, jeśli chodzi o działania wojenne i pozbywanie się wroga. Tu dziś nie będziemy sobie mówić o tak brutalnych zachowaniach. One działy się owszem w Warszawie, w Powstaniu Warszawskim, ale zaledwie kilka ulic dalej. W kościele parafii świętego Wojciecha w czasie Powstania Warszawskiego znajduje się obóz przejściowy, który jest miejscem, często jednym z ostatnich przystanków ludności cywilnej wypędzanej z Warszawy podczas Powstania Warszawskiego. Następnie ludność cywilna jest kierowana do obozu Durchlandslager 121 w Pruszkowie, a następnie rozsyłana po terenie Generalnego Gubernatorstwa bądź do obozów pracy na terenie III Rzeszy. Niektórzy też trafiają niestety do obozów koncentracyjnych. Przez kościół świętego Wojciecha w czasie Powstania Warszawskiego przechodzi 90 000 mieszkańców Warszawy, wypędzonych z domów i popchanych w wojenną dalszą poniewierkę. Tutaj w tym kościele, w kościele górnym przetrzymywane są kobiety, w kościele dolnym mężczyźni. To oczywiście miejsce, gdzie trwają grabieże, gwałty, gdzie rodzą się dzieci, gdzie umierają ludzie. W bezpośrednim sąsiedztwie gmachu kościoła zamordowano 400 osób. Dodatkowo warto powiedzieć, że niedaleko stąd liczba pomordowanych Polaków w czasie Powstania Warszawskiego sięga ponad 4000 osób. Oddziały niemieckie przejmują gmach kościoła parafii świętego Wojciecha już 1 sierpnia 1944 roku, pierwszego dnia Powstania Warszawskiego. Trzeba powiedzieć, że dzielnica Wola to jedna z najbardziej dotkliwie doświadczonych dzielnic miasta stołecznego Warszawy w czasie Powstania Warszawskiego. To tutaj zginęło blisko 50 000 ludności cywilnej. Pamiętajmy, że w pierwszych dniach powstania Hitler wpada w szał, ponieważ żaden pociąg nie może przejechać na drugi brzeg Wisły, dotrzeć na front wschodni. Dlatego rozkazuje oddziałom SS pacyfikować Warszawę. W ten sposób przedzierać się przez ulice do centrum miasta. I tak oddziały SS idą dwiema ulicami, Wolską i Górczewską, zabijając wszystkich tak jak leci, 800 metrów na lewo i na prawo. Erich von den Bach, który przybywa tutaj do Warszawy 1 sierpnia, wstrzymuje masowe egzekucje. Ludność cywilna ma się jeszcze na coś zdać. Jest więc wysyłana do obozów pracy w głąb III Rzeszy. Dlatego też powstaje tutaj właśnie w gmachu tego kościoła obóz, takie miejsce przejściowe, które dalej kieruje ludność Warszawy do Pruszkowa. Nie sposób pominąć historię obozowania w tym miejscu, w gmachu plebanii parafii kościoła świętego Wojciecha, złowrogiego komanda Szpilker, którym dowodził Alfred Szpilker, jeden z katów Polaków z czasów II wojny światowej. Tutaj na plebanii przesłuchiwano, torturowano i pozbywano się powstańców warszawskich wyłowionych z tłumu cywilów. Kościół świętego Wojciecha to ostatni przystanek dla 6 sanitariuszek i łączniczek Powstania Warszawskiego, które przybyły tutaj z krwawiącego Czerniakowa. Między innymi wśród tych 6 młodych dziewcząt była Irena Kowalska-Wódkę oraz Krystyna Niżyńska, pseudonim Zakurzona. Tu były ostatni raz widziane, najprawdopodobniej dokonano na nich egzekucji. Irena Kowalska-Wódkę, Irka, to żona słynnego Jana Wódkę, Czarnego Jasia, również uczestnika Powstania Warszawskiego, poległego właśnie na Czerniakowie. On tak pisał do swojego ojca, słynnego geografa, profesora gimnazjum Batorego. Niech te skreślone słowa onegdaj będą puentą dla naszej dzisiejszej opowieści. Puentą, która pokazuje, jak wielką cenę Warszawa zapłaciła za chęć bycia wolną. To prawda, jesteśmy jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec, ale rzucane nie w nicość, nie na zmarnowanie. Jeden przy drugim twardo stoją, trzymając się razem, jak cegła przy cegle. Wznoszą się mury wielkiego domu. To nic, gdy przyjdzie być martwą, nieruchomą cegłą tego domu.
byle dom był wielki i piękny.